Jedziemy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ponownie witam Was, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube i znowu mamy naszego miłego gościa, pana Andrzeja Fiedorka. Tym razem już wiecie, kilka dni temu zamieściliśmy pierwszy wywiad z panem Andrzejem, z Andrzejem, bo znamy się od wielu, wielu lat, współpracujemy w wielu dziedzinach. I po tej pierwszej audycji, kochani, już zaczęły się fajne pytania, a gdzie to urządzenie można kupić i tak dalej, więc dobrze, więc uzgodniliśmy z panem Andrzejem, że po prostu poproszę go dzisiaj o pewną opowieść na temat tego urządzenia, które on skonstruował, które już funkcjonuje na polskim rynku od, no chyba od 20 paru lat, jak nie więcej, ale Andrzej, 35, dopowiesz jeszcze. Słucham? Od 35. 30 po paru lat, tak, doskonale, ale myślę, że też, że w ogóle nasze rozmowy rozwiniemy, dlatego że Andrzej ma, posłuchajcie, kochani, ogromną wiedzę na temat pól magnetycznych. Ja mówiłem o tym w pierwszej naszej audycji. Ma tak ciekawe informacje na temat tego, co się obecnie dzieje w magnetosferze ziemskiej. No i można by powiedzieć, ale zaraz, co to nas może obchodzić, to jakieś kosmiczne historie i tak dalej. Nie, to ma na nas ogromny wpływ. Ja zresztą o tym wpiszę i w pierwszym tomie mojej książki Biomagnetyzm i piszę w książce Magnetostymulacja i magnetorelaksacja o tym, że to, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej, bliskiej i dalszej, ma na nas kolosalny po prostu wpływ. Andrzeju, wiemy, że pole magnetyczne Ziemi słabnie, że nakładają się znaczy takim zagrożeniem są sztucznie generowane pola techniczne to jest przemysł, to jest wszystko to, co nas otacza, te wszystkie przewody elektryczne, te komputery, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, wszystko, wszystkie urządzenia, w których płynie prąd, one wytwarzają własne pola magnetyczne, które na nas oddziałują. I w związku z tym dochodzi do pewnej znaczy takiej destrukcyjnych działań na organizm. Organizm nie jest zasilany naturalnym polem magnetycznym Ziemi, do którego jesteśmy przystosowani ewolucyjnie, natomiast teraz mamy po prostu potężne zakłócacze i wiem, że ty masz pewne rozwiązanie, które ma za zadanie dożywiać organizm, wzmacniać go i niwelować pewne po prostu działania destrukcyjne i to mocno destrukcyjne. Andrzeju, oddaję Ci głos, przypomnij, jak to skonstruowałeś. Ja wiem, że tam piękna była opowieść, jak wyszedłeś z ciała, bo miałeś bardzo duży problem, mogłoby Ciebie już nie być, no i później zaczęła się Twoja historia konstruowania aparatu MIM-2. Od razu pytanie z góry, wyjaśnij to. Jak MIM-2, to znaczy, że chyba był MIM-1. Wyjaśnij te wszystkie rzeczy. Już oddaję Ci głos. Już mówię. Pierwsze urządzenie, które poszło do badań medycznych, tych szpitalnych, to było urządzenie, które miało wiele zakresów. I lekarze przez 1,5 roku to mniej więcej trwały tam te oceny takie medyczne tego urządzenia, skuteczności i tak dalej. Wybrali jeden zakres jako wybitnie przeciwbólowy. I ten zakres jest tutaj w zakresie pierwszym impulsatora. Impulsator to jest takie niewielkie pudełeczko. Obecnie jest zasilane nie baterią węglowo-cynkową, którą też właśnie zalecaliśmy, dlatego że węgiel i cynk to dwa pierwiastki, z których my jesteśmy zbudowani i posiadanie takiego urządzenia zasilanego takim źródłem opartym o naturalne dwa pierwiastki nie zaburza naszej no, homeostazy, no przede wszystkim naszego biopola. Teraz został wprowadzony akumulatorek litowo-jonowy z kilku powodów. Mianowicie pierwsza sprawa to jest taka, że po roku 2020, jak wprowadzono w miesiącu styczniu, prezydent podpisał ustawę, która zwiększała moc nadajników mikrofalowych stukrotnie. Jeszcze nie było pandemii. Mhm. Zwiększono moc nadajników mikrofalowych. Na takich urządzeniach do tak zwanej diagnostyki nieliniowej. Ja takie urządzenie też posiadam, to jest urządzenie Metatron. Zaczęło pokazywać deficyt litu u ludzi. Ciekawe zjawisko, ale osoby, które na przykład miały impulsatory na sobie i zdjęły go, bo oczywiście przy tym badaniu no nie powinno być absolutnie
żadnych pól, żadnych nawet pierścionków i tak dalej, które by mogły w jakiś sposób zmieniać tą diagnostykę nieliniową. Osoby, które zdjęły te impulsatory na krótko przed samym badaniem, też miały poziom litu w normie. W związku z tym, że jak była ta sprawa tej pandemii, że te wszystkie rynki zaopatrzenia zaczęły się chwiać, więc nawet był problem z dostępem do takiego ogniwa, jakim jest zwykła bateria węglowo-cynkowa. Wiadomo, że wszystko jest produkowane w Chinach. W związku z tym, raz, że te frachty wzrosły dziesięciokrotnie, w związku z tym ceny też poszły do góry. Tak, tak. Był problem, żeby dostać baterię. W związku z tym znaleźliśmy tutaj po takich różnych tam poszukiwaniach i rozmowach z dystrybutorami różnymi tego typu ogniw rozwiązanie takie, żeby zastosować ogniwo litowo-jonowe, które będzie o tyle ciekawe, że nie wymaga już wtedy, załóżmy, zasilanie tego impulsatora, nie wymaga poszukiwania jakiejś tam baterii i tak dalej. Bardzo często osobom starszym były wciskane baterie jako takie silniejsze, mocniejsze baterie, które tutaj absolutnie nie ma sensu, bo to jest urządzenie energooszczędne. Tamte baterie były wielokrotnie droższe, ale co jest najciekawsze, że było oparte o metale ciężkie, jakieś chlorki i tak dalej. To ogniwo litowo-jonowe dwie funkcje spełnia. Po pierwsze jest to bardzo długa żywotność, bo producent zakłada 1200 cykli ładowania. Mówimy, jak będą 2 ładowania w miesiącu po godzinie, to już jest maks, bo to urządzenie stosując impulsator 24 godziny na dobę. Ładujemy maksymalnie 2 razy w miesiącu po godzinie. Tam jest taka kontrolka w tym akumulatorku czerwona, po naładowaniu zmienia swój kolor na niebieski, ale co jest kluczowe, ten akumulatorek nie ma przetwornicy, która podbija napięcie do 9 V, bo te przetwornice, które są w innych akumulatorkach litowo-jonowych, gdzie podbijane jest napięcie do 9 V, one sieją. One tak sieją, że myśmy mieli w ogóle dylemat, co bardziej w ogóle, czy te impulsy z impulsatora są bardziej efektywne, czy to jest zakłócenie z poziomu tego ogniwa litowo-jonowego, gdzie było przez przetwornicę podbijane napięcie do 9 V. Ale to jest takie, Jasne, Andrzejku, to są ty się strony sprawy znasz techniczne. doskonale na tym, bo jesteś elektronikiem, ja też pewne rzeczy powiedzmy rozumiem. Natomiast wyjaśnij, bo użyłeś słowa sieją. Co masz na myśli dokładniej? Tak, no generowane są impulsy nie wiadomo jakiego pochodzenia wokół w ogóle tego impulsatora. W związku z tym, jeżeli ktoś to ma w swoim biopolu, no to oczywiście te impulsy generowane z tej przetwornicy też niejako wchodzą w interakcję z naszym organizmem. A mówię, niewiadomych parametrów, niewiadomego Mhm. pochodzenia. W związku z tym absolutnie jest to dedykowany akumulatorek, który nie ma takiego efektu, bo po prostu on jest niewiele tam niższym napięciem zasilany. Ale do czego zmierzam? Się okazuje, że mamy teraz i ogniwo oparte o lit, czyli pierwiastek, który no jest w jakimś sensie deficytem, bo to wykazały te badania z Metatronu. Taki znowuż dziwny zbieg okoliczności. Najpierw był ten problem właśnie z tym, że ludzie mieli lit i myśmy nie wiedzieli, dlaczego jest ten deficyt litu. Dosłownie w momencie, to był gdzieś mniej więcej w miesiącu marcu, kwietniu były robione te badania Metatronem i a w styczniu weszła ta ustawa zwiększająca moc. I już było widać w ogóle jakiś dysonans. Lit, elektrolit też, właśnie ja cały czas mówię, że to jest ciekawe skojarzenie. W związku z tym zastosowanie tego akumulatorka to jest noszenie w obszarze własnego biopola źródła energii, które jest oparte o lit, deficytowy w naszym organizmie pod względem energetycznym, tak mówimy, pierwiastek. No i właśnie to, że nie, jesteśmy uniezależnieni od jakiegokolwiek źródła zasilania, bo można ładować ten akumulatorek praktycznie z każdej ładowarki telefonicznej, z powerbanku, z laptopa, z ładowarki samochodowej. W związku z tym problem zasilania w ogóle nie istnieje, jeżeli chodzi o tą kwestię, bo jednak te baterie się wyczerpywały, no średnio powiedzmy, fakt, że one były coraz słabsze te baterie z każdym rokiem, natomiast cena rosła w górę. Tutaj mamy temat załatwiony, ale kwestia jest kluczowa jeszcze, że impulsator, właśnie mówię o tych dwóch zakresach. Jeden zakres został wybrany przez lekarzy w tych badaniach. Oni powiedzieli tak, nie wiemy dlaczego, ma być ten jeden zakres i on załatwia sprawę.
No i to było oczywiście, to był oddział rehabilitacji, czyli tam wszelkie sprawy związane, no mówię, z narządem ruchu, kręgosłupu i tak dalej, i tak dalej. My teraz nigdzie już nie formułujemy żadnych, mówię, zwrotów medycznych, nazw jednostek chorobowych, nie używamy nawet Tak. słowa ból. Mówimy, piszemy o dyskomforcie, krótko mówiąc. I Natomiast ten drugi relaksacja. tak, i relaksacja. Chodziło o to, żeby to urządzenie było proste w użytkowaniu, czyli jeżeli to będzie osoba starsza w ogóle, żeby nie miała problemu. Drugi zakres wybrałem ja spośród tych wielu zakresów. Po pierwsze, że ja już się zetknąłem z taką informacją kluczową, że ten parametr częstotliwości, który jest w zakresie drugim, jest to szerokość pasma rezonansu tkanki biologicznej, czyli krótko mówiąc, nasz system mięśniowy tyka z taką częstotliwością i dlatego jesteśmy istotami stałocieplnymi, ale to współgra z polem, w jakiś sposób z polem Ziemi. W związku z tym jest to kluczowy parametr, on prawdopodobnie jest chyba nawet wykorzystywany w rezonansie magnetycznym w jakiś tam sposób. Ja już teraz nawet nie pamiętam szczegółów. Chodzi o to, że dwa zakresy. I była taka formułka zawsze, że jak boli, kontrolka ma mrugać powoli. No teraz już nie ma słowa ból. Powtórz, powtórz, bardzo fajne to jest. Jeszcze Tak, raz. no chodzi o to, że żeby starsze osoby zapamiętały tą formułkę, że jeżeli boli, to kontrolka mruga powoli, a ten szybszy zakres to był zakresem, który jest zakresem, po pierwsze, jeszcze to są dwa zakresy częstotliwości, które są związane z naszym organizmem. Tak, ja Częstotliwość tutaj się wtrącę, przepraszam, bo ja też przecież używam MIM, więc faktycznie jak się da pierwszy zakres, to ta lampeczka jest taka pomarańczowa, chyba się nic nie zmieniło, tak? nie, 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 Pomarańczowa, nie, nie, nie. więc ona miga powoli, natomiast jeżeli włączę drugi zakres, to zaczyna migać szybciej. Tak, ale zwróć uwagę, Janu, że one pulsują nieregularnie i to jest znowuż ta cała filozofia impulsatora. Po pierwsze, on nie generuje żadnej sinusoidy, on nie generuje przebiegów symetrycznych, bo ja miałem zawsze taką obawę, że jeżeli my zastosujemy przebieg jakiś symetryczny, sinusoidalnie zmienny i tak dalej, to jeżeli ktoś będzie to miał w okolicy serca, to taki przebieg może wybić serce z rytmu, bo serce Mhm. bije równomiernie tam miarowo i tak dalej, ale to nie jest żaden rytm sinusoidalny. Jeżeli zastosowalibyśmy taki przebieg, mógłby być niekorzystny. W związku z tym stworzyłem urządzenie, które jest bardziej skomplikowane w sensie technicznego, załóżmy, uzyskania tego parametru, żeby on się nie zdudniał, bo tam jest na wyjściu sygnał z dwóch generatorów. I to jest kluczowe po prostu, że ten przebieg w danej jednostce czasu ma określoną częstotliwość, natomiast sekwencje impulsów są różnie usytuowane. W związku z tym, jeżeli byśmy zastosowali przebieg sinusoidalnie zmienny, byśmy postawili 5 tam czy 10 osób, no to jeżeli to samo zastosujemy, to różnie to się może przełożyć na Mhm. absorpcję przez organizm, no bo przebieg jest powiedzmy taki sam. Natomiast w przypadku impulsatora ten przebieg jest zróżnicowany. W A związku z tym, właśnie, przepraszam Was też wszystkich oglądających, słuchających, będę się troszeczkę wtrącał, ale rzeczą istotną właśnie między innymi dla impulsatora jest to, że sygnały nie są, że tak powiem, że sygnały są zmienne, bo jeżeli tak, sygnał byłby stały, to organizm bardzo łatwo się jakby przyzwyczaja do tego i później tak jakby tracimy czucie, ciało traci czucie tego sygnału. A więc chodzi o to, że jeżeli mają być impulsy, to muszą być bardzo zmienne, zróżnicowane, po to, żeby po prostu organizm się do tego nie przyzwyczaił. Ale to jest tylko taki mały wtręt. tak, bo wiesz, bo tu jest jeszcze kwestia taka, że E, ja zawsze się zastanawiałem właśnie, jak to wygląda w systemie nerwowym, jak wygląda ten przebieg między jednym neuronem a drugim neuronem. Bo to jest kluczowe, bo praktycznie wszystko w naszym organizmie odbywa się właśnie na zasadzie sygnałów, które przemieszczają się pomiędzy neuronami, bo każdy nasz organ jest otoczony w ogóle systemem nerwowym. W związku z tym te informacje wysyłane z mózgu muszą zwrotnie wrócić z powrotem. Jeżeli gdziekolwiek ten sygnał się blokuje, no to w mózgu powstaje informacja ból. Ból jest informacją dla nas korzystną, a my go traktujemy jako no coś złego i niekorzystnego. Udajemy się do lekarza, Tak, mówimy boli. No to dostajemy tabletkę, która nam wyłącza jak gdyby tak. tą Receptory. informację, która tak, wyłącza tą informację, w ogóle a problem dalej się toczy. Jeżeli to jest młoda osoba, no to tam po jakimś czasie w ogóle to się zregeneruje, wiadomo, układ jest bardziej wydolny energetycznie i tak dalej. Gorzej jest, jeżeli my
jedziemy na tych lekach, a jesteśmy zaawansowani wiekowo, no to my ciągle wyłączamy tą informację, ale problem się toczy. Ja zawsze to przytaczam taki fajny przykład. Kiedyś były takie telewizory, się nazywały Rubin i one się bardzo często robiły zapalić. No i zawsze się śmiałem, ja sam nawet miałem czujkę dymową z tyłu za telewizorem, tak, tak, za tym Rubinem. I wyobraźmy sobie, że mamy taką czujkę dymową za tym telewizorem, ona jest podłączona do straży pożarnej, zaczyna się w tym telewizorze coś dziać, wali dym, czujka się włącza, no oczywiście przyjeżdża straż pożarna, a my mówimy do tych strażaków, nie, 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 wy tego telewizora nie gaście, wy tylko wyłączcie tą czujkę, bo ona mnie denerwuje, tak? No to mniej więcej jest takie podejście do tematu. Co jest właśnie kluczowe, że zastosowanie pola magnetycznego bezpośrednio w obszarze, w którym my odbieramy ten dyskomfort, tak? Te pole przenika nasz organizm na wylot. Jeżeli ono trafia po drodze na komórki, których potencjały energetyczne, błony komórkowe w jakiś sposób nie funkcjonują w sposób optymalnie, czyli jest zaburzony metabolizm, to te pole wymusza drgania na tych błonach komórkowych poprzez to, że tam się indukują w ogóle prądy na tych błonach komórkowych. No jest to pole dynamiczne, które sama nazwa mówi, że dynamiczne, czyli wywołuje zjawiska dynamiczne. Oczywiście są magnesy neodymowe, które mają bardzo silne pola i które absolutnie nie są wskazane w bardzo wielu przypadkach z uwagi na to, że one mogą zatrzymać na przykład pracę rozrusznika serca. To jest bardzo silny magnes, ale stałe pola magnetyczne nie wywołują zjawisk dynamicznych. One O to powodują, że właśnie chodzi. wywołują po prostu pewne gromadzenie się ładunków na błonach komórkowych, ale to jest statyka. Natomiast te zmienne pole magnetyczne działa dwojako. Działa tak jak stałe pole magnetyczne, ale też działa jako to zmienne, dynamiczne pole. Ja zawsze przyrównuję to do sztucznego oddychania. Jeżeli ktoś stracił przytomność, no robimy sztuczne oddychanie. Paradoksalnie, co robimy z tą osobą? No wdmuchujemy jej nie tlen, tylko dwutlenek węgla. I proszę zwrócić uwagę, że dwutlenek węgla przywraca funkcje życiowe osobie, która straciła przytomność, a tu się wszędzie mówi, że dwutlenek węgla to jest coś B w ogóle, Tak. staramy się go ograniczać, tak, mówimy ślad węglowy i tak dalej. No Są tutaj, komory przepraszam, znowu ci wejdę, bo nie wytrzymam po prostu. Tu chodzi o tak zwany, słuchajcie, kochani, efekt Bora. I okazuje się, że właśnie dwutlenek węgla jest bardzo potrzebny do procesu oddychania. I teraz weźmy pod uwagę, mieszczuch jedzie do lasu, kazano mu się nawdychać świeżego powietrza, więc ona się nawdycha. I co się okazuje, wraca do domu i głowa go boli. I to są po prostu pozorny efekt przetlenienia, niedotlenienia, różne są, jeszcze może na ten temat nakręcimy oddzielny odcinek, ale tutaj tak zwany efekt Bora. Jeżeli wygooglujecie to sobie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tu już zamykam się. Tak, no chodzi też o to, że przecież są komory normobaryczne, gdzie poziom dwutlenku węgla jest stukrotnie wyższy. Ja cały czas mówię odnośnie tych komór normobarycznych, że przywrócono w nich atmosferę sprzed miliona lat, ale zapomniano całkowicie o polu magnetycznym. Bo co jest interesujące, że tlen jest, bo tam jest też podwyższony poziom tlenu. Mhm. Tlen jest lepiej rozprowadzany wtedy, kiedy oczywiście mamy nieposklejane erytrocyty. Tak. Ale jeżeli my wejdziemy do komory, a mamy posklejane erytrocyty, to, że my się będziemy mocno natleniali, nie przełoży się wcale na efektywność no, utlenowania w ogóle komórek. Bo mówię, każdy erytrocyt przenosi cząsteczkę tlenu i praktycznie wtedy te komórki są dotlenione. Organizm jest niezakwaszony. To jest następna ciekawa sprawa. I to jest tak, impulsator ma dwa zakresy. Najprostsza formuła. No, pierwszy zakres jest to odpowiednik fal mózgowych delta. Znowuż ciekawa sprawa, jeżeli ma ktoś problem, to jest faza głębokiego snu, fale mózgowe delta. Jeżeli ktoś ma problem z zaśnięciem, z zasypianiem, wystarczy włączyć pierwszy zakres, urządzenie sobie włożyć pod poduszkę. Natomiast drugi zakres, ta częstotliwość około 12 Hz, jest kluczowa w bardzo wielu jak gdyby, tematach. Chodzi o to, że organizm, jeżeli będzie pozbawiony tego parametru pola, następuje resorpcja wapnia z kości, czyli tak zwana osteoporoza. Wapń ucieka z kości. I to zaobserwowano przecież w latach 70., 80.
kiedy kosmonauci tam wylatywali gdzieś w przestrzeń tą kołoziemską. Tam jak po pół roku czy rok sobie polatali w koło, to wracali, w ogóle oni byli wyciągani pod pachę z tych kapsuł, bo ich kościec stawał się elastyczny, w ogóle oni tak, nie byli w stanie ustać na nogach. Słuchaj, być może Janusz, ja znajdę ten artykuł, on się ukazał w Polsce, był taki miesięcznik Wiedza i Życie chyba, i to był tak, przedruk z jakiegoś niemieckiego periodyku medycznego, gdzie na przykład tam u chorych wesen, u chorych na raka, którzy byli, wiadomo, że podawanie tych różnych cytostatyków i tak dalej powoduje również zmiany w układzie kostnym i tamtych ludzi leczono fluorem i wapniem, tak prawda, o ile dobrze tragedia. pamiętam. I po prostu odbudowano w ten sposób, starano się odbudować w ogóle te struktury kostne. I okazało się, że w momencie, kiedy zastosowano bardzo subtelne pole magnetyczne zmienne, prawdopodobnie o tym zbliżonym parametrze do tego, który ma impulsator w zakresie drugim, u tych ludzi zaczęła występować odbudowa struktur kostnych, czyli komórki układu kostnego, tak zwane osteoblasty, zaczęły być bardziej aktywne. Mało tego, ci ludzie czuli większą pewność ruchomą. Wiadomo, że ktoś, kto ma obawę, że ten kościec ma taki niestabilny, że może mu się coś wydarzyć, no to psychologicznie też tak trochę negatywnie to działa, Tak. że ci pacjenci mieli jako skutek uboczny takie, że czuli większą pewność ruchową. I mówię, to był rok 90, któryś już impulsator był produkowany, bo pierwsze moje prace nad impulsatorem to były mniej więcej w połowie lat 80., ale w 90 roku nastąpiła produkcja tego impulsatora już, no taka powiedzmy sobie profesjonalna, o tak bym to określił. No i to cały czas było takie kopanie się przez te wszystkie lata w ogóle i schody pod górę. Ja liczyłem takie, miałem, mówię, marzenia kiedyś, że no świetnie by było, gdyby Ministerstwo Zdrowia się zainteresowało takim urządzeniem. Ja już byłem nad gotów w ogóle cały pomysł oddać, żeby po prostu produkować wtedy jeszcze w Nie Czarnkowie. zainteresują się i ty W już Czarnkowie doskonale, była i jeszcze wtedy nasi słuchacze, produkcja. nasi oglądający, Tak. nasi goście też wiedzą doskonale, że nic z tego nie No będzie. więc słuchaj, odczuliśmy w ogóle to w momencie, kiedy, wiesz, podejmując ten temat w ogóle produkcji, oszacowane zostało, że jest 60 hurtowni farmaceutycznych. W tamtym czasie było 60 hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Mówimy, jeżeli każda hurtownia by wzięła, bo mieliśmy decyzję z Ministerstwa Zdrowia, decyzję o sprzedaży w sieci aptek. Tak? I one były w latach 90. dostępne w aptekach. I mówimy, jeżeli każda hurtownia weźmie te impulsatory i ludziom dostosowali, no to faktycznie jest to ciekawa w ogóle perspektywa. Słuchaj, w momencie, kiedy na polskim, na początku, tak, na początku, słuchaj, nawet sam zawoziłem do hurtowni farmaceutycznych. To trwało niewiele i bardzo krótko, bo zaczęły się już pojawiać na polskim rynku leki Buprom, Voltaren. Voltaren był jako pierwszy, No potem i przecież, Buprom. I po przeciwbólowe. prostu jest to sprzeczność interesów. Hurtownie przestały brać, z aptek zniknęły wszystkie urządzenia poza glukometrem i ciśnieniomierzem. No i w pewnym sensie bardzo dobrze. Także wiesz, to nam trochę, to wszystko nam ułatwiło sprawę, bo rozstaliśmy się w ogóle i byłoby to strasznie uciążliwe w ogóle to funkcjonowanie i ciągłe takie, wiesz, ciągłe unikanie z jakiegoś tam spięcia. Tak, Konkretnie rzecz biorąc, teraz mówimy, że suplementujemy się polem magnetycznym, bo pole magnetyczne to jest kluczowa sprawa dla funkcjonowania wszelkiej formy życia na Ziemi, nie tylko ludzi. Nie będzie tak, nic, nie wyrośnie trawa, jeżeli nie będzie pola tak, magnetycznego. I to, coś mówiliśmy tam wcześniej, że no, jest to, mówię, kluczowe. Nie mówi się oficjalnie o tym, że pole ziemskie słabnie, że bieguny się przemieszczają. tak. Ciekawy taki historyczny moment. Ja już tam kiedyś wspominałem w jakichś tam rozmowach i z Jurkiem Ziębą chyba nawet, że jest bardzo fajny film, zresztą to przesłał nam go i kiedyś Jurek Zięba. To był rok chyba 2017. Przesłał nam ten filmik z taką uwagą, obejrzyjcie, bo w przyszłości może uratują nas impulsatory. No słuchaj, no to z Mhm. takim troszeczkę, wiesz, tam zainteresowaniem większym ten filmik odsłuchaliśmy i tam jest bardzo mądry człowiek w ogóle, dociekliwy Polak, naukowiec, który starał się przeanalizować zagrożenia, znaczy prowadzące do przebiegunowania. I oni tam oparł się też o jakieś tam informacje w ogóle. Ten filmik, ja słuchaj, ja cały czas nie pamiętam, to jest wielkie sprawy małej Ziemi.
coś właśnie w tym stylu. No. Okej, Andrzejku, czuję ten temat, bo ja faktycznie oglądałem ten film, ten Ja ci wywiad, chyba podsyłałem go, tak, tą prelekcję w gruncie rzeczy i tak, posłuchaj, tak, wiesz tak, co, przepraszam, tak znowu przerywam, ale myślę, że to jest temat na tyle ciekawy, żeby wrócić do niego w następnej naszej rozmowie. Natomiast teraz ewentualnie, bo przypomniało mi się, wspomniałeś o Jurku Ziębie, że to jest tak, nasz wspólny znajomy, zresztą i wy współpracujecie, ja również z Jerzym współpracuję. Bo Jerzy też ma twoje impulsatory i moje książki, no ale pamiętam, bo Jurek tutaj się warto o nim przekonał, wspomnieć, bo wspomniałeś tak, o tym, że o osteoporozie, o tych różnego rodzaju sprawach. Tu chodzi o taką rzecz, że już chyba pod koniec lat 50. dwóch Japończyków, jeden był naukowcem, drugi lekarzem medycyny, i Yasuda i Fukada udowodnili, że znaczy kości poddawane odpowiednim polom magnetycznym, działaniu odpowiednich pól magnetycznych, wywołują tak zwany efekt efekt piezoelektryczny i piezoelektryczny, tak. gojenie, złamanych kości odbywa się 40% szybciej. I przypomniało mi się, kiedy Jurek Zięba miał wypadek, kiedyś Tak, z realizował kolanem, jakąś tak, tak. audycję dla TVN-u, jechał na kładzie. Opowiedz tą historię, bo ty to dokładnie No nie znasz. no, Jurek tam, on nie nakładzie, słuchaj, on był motokrosowcem i on gdzieś tam zszedł z tego swojego motoru, rozumiesz, i chciał zrobić, a było to błoto, i chciał zrobić zwrot, rozumiesz, ale stopa była w błocie ugrzęźnięta i on zrobił zwrot na kolanie, mu tam postrzelało to wszystko. Wiesz, Czyli no, dzwoni do mnie, przegięcie. mówi, tak, i mówi, że słuchaj, no miał takie zdarzenie, impulsator w ogóle, co robić z impulsatorem? Ja mówię, najpierw mówię, to jedź i zrób rezonans, mówię sobie, bo mówię, żeby było wiadomo, co jest. No więc pojechał na ten rezonans, to już było gdzieś blisko, pod koniec w ogóle urzędowania w ogóle, gdzieś koło 22. No i jak my tam zrobili ten rezonans, to powiedzieli, że ma wszystko to rozsypane i tak dalej. A on mówi, aha, no i gips. A ja mówiłem, tylko Jurek, mówię, pamiętaj, żeby się nie wkładać sobie te nogi Mhm. w gips, mówię. A on miał planowany wyjazd, bo to był jakoś październik, a w grudniu miał planowany wyjazd na Florydę w ogóle na swoje prelekcje. Słuchaj, mu powiedzieli, że panie Zięba, pan do grudnia to w ogóle z gipsu nie wylezie, niech pan w ogóle tam Zapomnij, tak. tak nie zapomni. Słuchaj, no Jurek też nam opowiada, nie pamiętam, czy to było 4, chyba 6 tygodni to było, słuchaj, pochodził z ortezą, nosił te impulsatory, a jeszcze mówię, Jurek, ale kolagen, kurze łapki to będą ci się śniły, nie? Jak mówię, Halinka gotuje te kurze łapki tobie. Słuchaj, i w każdym bądź razie po 6 tygodniach Jurek, może nawet krócej, pojechał na kontrolny rezonans, a oni powiedzieli mu, panie Zięba, tamten rezonans to pewnie był kogoś innego, jakaś pomyłka była, mówi, bo to jest zupełnie inny stan faktycznie. On jak ja byłem ostatnim, mówię, pacjentem, który był wtedy na rezonansie. No tak czy inaczej Jurek Zięba pojechał. Pamiętam, że jeszcze mówił, że w Monachium miał długą przesiadkę i miał tam mieć podstawiony wózek, żeby tam się ponoć między terminalami to się idzie 40 minut w ogóle. Ojej, tak, tak, bo to są Pojechał, lotniska. wysiedli w Monachium, się okazało, że tego wózka nie było w ogóle do transportu i na piechotę tam się przemieścił. W końcu to trochę trwało. W Stanach, mówi, stał po kilkanaście nieraz godzin, nawet dziennie. Tyle temu zajmowało i nie było problemu. Zresztą on to gdzieś, Jurek nagrał taki filmik, chyba leczenie złamanej kości, o ile dobrze pamiętam. Także on tam w szczegółach to opowiada. No i wtedy Jurek, bo on już to stosował, wtedy miał impulsator, używał go do tych filtrów z odwróconą osmozą, do No i przywrócenia tutaj parametrów. wchodzimy w aspekt strukturyzacji wody, dlatego że Tak, tak, impulsator tak, kapitalnie strukturyzuje wodę. I ty, jeżeli mówiłeś no, kilka minut temu o tym, że bez pola magnetycznego nawet trawa nie będzie rosła, to tak, tak, kochani, chodzi o to, że wszystkie rośliny odżywiają się strukturowaną lub inaczej strukturyzowaną wodą. Dlaczego? tak. Że okazuje się, rośliny, oziminy na przykład wspaniale rozwijają się w temperaturze plus 4 stopni. Zaczyna śnieg się topić. Oczywiście wtedy, kiedy jest temperatura na plusie i ta woda, śnieg oczywiście leżał na polu, był lód i tak dalej, ta woda jest strukturyzowana i wtedy jak się topi, roztapia się ta woda, to świetnie wszystkie rośliny rosną. Jurek mówi, Pić ja mówię, strukturyzowaną wodę. Momencik, coś tutaj wam pokażę.
Gdzie to mam? Gdzie to mam? No właśnie, między innymi będę się reklamował oczywiście, a więc taka niewielka Tak. pozycja, strukturyzowana woda źródłem zdrowia i w jaki sposób można ją strukturyzować w warunkach domowych, bo ludzie szukają Ale, metod zamrażania, tak, jakichś innych historii, to straszliwie kłopotliwe. Tu ale, wystarczy ale zastosować nim. zamrażanie wody i rozmrażanie przywraca dwa z trzech parametrów. Słuchaj, mówimy o tej wodzie od śniegu. My na Ziemi od miliardów lat korzystamy z tej samej wody. Ta woda jest ciągle w cyklu, Tak, tym, że widzisz. Tylko, obieg tylko, zamknięty. tylko co powoduje, że ta woda nabiera parametrów tych życiowych i tak dalej, to pole magnetyczne, bo ta Tak, woda, która jest i ten śnieg, który spadnie, leży, cały czas jest poddawana oddziaływaniom pola magnetycznego, tak? Woda, która jest głęboko w ziemi, jest również poddawana. I teraz, co się dzieje, jeżeli my taką wodę sprzedają, przecież woda lodowcowa jest sprzedawana za grube pieniądze, gdzieś tam pozyskiwana z lodowców i w puszkach sprzedawana. Natomiast myk cały polega na jednej sprawie. Jeżeli my weźmiemy wodę tą ze źródełka na łące, która, jak mówię, jest otoczona tym polem magnetycznym, wypływa z tej ziemi i tak dalej, jest to woda żywa, dlatego że ona była poddana oddziaływaniom tego pola być może i przez miliardy lat, zależy jak głęboko tą wodę sięgamy. tak. Natomiast jeżeli my do tego źródełka na łące pijemy stalowe rury, podłączymy pompy sącotłoczące, będziemy tą wodę tłoczyli kilometrami nieraz i na końcu poddamy ją kompresji, to się dziwne rzeczy dzieją. Mianowicie woda traci trzy podstawowe parametry. Dwa z tych parametrów odzyskamy zamrażając i rozmrażając wodę, czyli zamrażanie wody, taki wszyscy pewnie wiemy, butelka z wodą do lodu, do zamrażarki i woda już jest ok. Nie do końca, bo woda ta źródlana na łące, gdybyśmy ją zamrozili, to ona będzie miała strukturę heksagonalną, takie śnieżynki sześciokątne. Mhm. Mało tego, łańcuchy tej wody będą kilkucząsteczkowe. No i przede wszystkim ta woda w tych swoich plastrach ma zapis informacyjny o polu magnetycznym Ziemi. Jeżeli my teraz bijemy te stalowe rury, ta woda będzie zasysana, turbiny będą ją mieliły, to ta woda straci swoją pamięć tą magnetyczną. Dokładnie Dodatkowo, o to chodzi. dodatkowo mielenie tej wody, tłoczenie tej wody, że ona będzie uderzała pod kątem prostym w te kształtki w ogóle i tak dalej, deformuje. To jest koloid bardzo taki delikatny, powiedzmy. Będzie zdeformowana struktura. A na końcu, żeby można było odkręcić kran i ta woda leciała, no to musi być poddana kompresji. Jeżeli my tą wodę poddajemy kompresji, to my te kilkucząsteczkowe łańcuchy wody, które są bardzo łatwe do zasymilowania przez komórki, łączy się te łańcuchy, to ciśnienie łączy je w łańcuchy Tak. wielomilionowo-cząsteczkowe. I już mamy problem. I teraz my pijąc taką wodę, a to właśnie bardzo fajnie widać jest po ludziach otyłych, bo bardzo często te osoby zamawiają u nas impulsatory, z uwagi na to bolą kolana. No wiadomo, jak ktoś ma 100 kilo albo i więcej No to wagi, no jest to potworne obciążenie kości. obciążenie kolana. A my zawsze mówiliśmy, nie, to proszę. Ja zawsze takie zadawałem pytania. Ktoś mówił, że bolą kolana, to ja się pytałem, jedno czy dwa? No bo jak jedno, to może być kwestia przeciążenia kolana na skutek tego, że jest problem ze stawem biodrowym i ktoś no, nieświadomie przenosi ciężar na drugą stronę, obciąża bardziej kolana. Ale jeżeli ktoś mówi, że ma dwa bolące kolana, więc ja się zawsze dyskretnie pytam, a ile jest nadwagi? Nie zapomnę do dziś, bo to była sprawa taka bardzo fajna. Jakaś pani z Zabrza prawdopodobnie tam gdzieś ze Śląska dzwoniła i mówi, wstyd się przyznać 20 kilo ponad otyłość. Więc ja mówię, proszę panią, to niech pani będzie tak uprzejma i odpuści sobie przykładania tych impulsatorów na bolące kolana, tylko proszę je położyć sobie na nerki, O to strzałką do góry właśnie na chodzi. nerki. A ta pani do mnie, co pan mi głupoty gada, mi nie bolą nerki, tylko bolą kolana. No więc słuchaj, ja z uporem maniaka starałem się wytłumaczyć kobiecie. Na się już zirytowałem pod koniec, mówię, pani sobie, to nie dyskutujmy, jeżeli chce pani posłuchać dobrej rady, to proszę to zrobić, niech pani za kilka dni zadzwoni. Słuchaj, następnego dnia rano ktoś tam odbiera telefon, mówi jakaś zwariowana kobieta dzwoni, mówi, bo coś tam mówi wiesz, ona tam mówi, że nigdy tak się jeszcze lekko nie czułam z rana i tak dalej. Słuchaj, się okazuje, że ona mówi, że w przeciągu tych, no to nie była cała doba, mówi, schudłam, mówi, już nie pamiętam, 3 czy 4 kilogramy, mówi, najpierw sikałam, mówi, to była żółty mocz, a potem była czysta biała woda. Tak. I słuchaj, ona mi, jak ja się lekko tak jeszcze nigdy nie czułam.
to właśnie zadziałało, bo te pole magnetyczne z impulsatorów w obszarze nerek zaczęło tą wodę, która... Słuchaj, Janusz, ja na przykład nie wiedziałem, że dwie nerki w ciągu doby filtrują 1500 litrów To krwi. jest Ja nie wiem, czy pamiętasz, nieprawdopodobne. słuchaj, Tak. ja mówiłem, pamiętasz, ja zawsze mówiłem tak delikatnie, że około 115 litrów krwi każda nerka filtruje. Ale słuchaj, ja potem, wiesz, kiedyś mówię, cholera, może nawet mniej filtruje niż te 100 ileś litrów. Ja wszedłem w internet, słuchaj, w jednym miejscu czytam 1700, aż oczy przetarłem, w innym jest 1500, no i załóżmy, że tam ponad 1000 litrów krwi, 70% we krwi mamy wody. Tak. Jeżeli teraz te pole, o taki przykład dam, słuchaj, fizyka szkoła podstawowa, rozsypujemy o Andrzejku, pił, przepraszam cię, od razu tylko uprzedzę, że mamy dosłownie 1,5 minuty do końca, więc musimy, chyba że to no to przełożymy sobie musimy się jeszcze na mocno, słuchaj, następną audycję. Janusz, to żeby pamiętać, o piłki rozsypujemy, przykładamy magnes, one wszystkie się orientują, słuchaj, w linię tego pola magnetycznego. I teraz Dokładnie. wyobraź sobie, mamy impulsatory w obszarze nerek. Przepływa woda, woda ma układ dipolowy. Jeżeli teraz my te dipole zorientujemy, będą wszystkie usystematyzowane, nie będzie zachodziło zjawisko agregacji płytek krwi, czy one się nie będą sklejały, bo one będą krążyły między dipolami. Do Tak, sklejania dochodzi wtedy, kiedy jest układ chaotyczny. Wolne przestrzenie są, w innym miejscu są te dipole ściśnięte. I w tych wolnych przestrzeniach dochodzi do zjawisk krystalizacji właśnie piasek, kamienie i tak dalej, a w innych tych obszarach, gdzie się sklejają erytrocyty. Słuchaj, no to musimy chyba na tym tak, 38 fizycznym minuta, zakończyć. więc tak, będziemy pomału kończyć, ale tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo ja wiem z doświadczenia, że stosowanie mimów, zwłaszcza właśnie na nerkach wątroba, ale przede wszystkim nerki, okazuje się, bo ja głęboko siedzę w suplementacji odżywiania, że znacznie mimy, to oddziaływanie tych pól zwiększa przyswajalność wszelkich Efektywność, tak. suplementów. To sobie, no To bo się jest bardzo istotne. poprawia się, wiesz, metabolizm jest lepsze, słuchaj, dotlenienie, ukrwienie, w związku z tym siłą rzeczy, słuchaj, ale nie tylko suplementy. Ja właśnie miałem takie ciekawe zdarzenie, to może opowiem następnym razem, słuchaj, gdzie jeden z tych panów z ministerstwa, rozumiesz, którzy dotarli do nas, oni obydwaj kupili sobie te urządzenia, słuchaj, myśmy tam musieli jeszcze im oświadczenia specjalne pisać i tak dalej. Jak oni zobaczyli całą dokumentację, to się, powiem szczerze, mocno zdziwili. Jeden miał nadciśnienie. Ja do niego mówię, że jak on będzie stosował impulsatory i któregoś dnia stanie, mówię, zacznie mu się kręcić w głowie, to żeby zmniejszył dawkę leku, bo będzie to świadczyło o tym, że jest to bardziej efektywnie Tak, rozprowadzone, w związku tak, z tym może być taka reakcja, jak gdyby miał zwiększoną dawkę leku. Słuchaj, on gdzieś jasne. wyjechał do Chorwacji na wczasy, po tym dzwonił do mnie kiedyś, to już było parę ładnych miesięcy później, nad pół roku, i mówi, że dokładnie miał to zdarzenie, o którym ja wyprzedzająco powiedziałem. Tak, Mówi, że wstaje któregoś ranka, mi w głowie się kręci. Zmniejszył dawkę leku, mówi o połowę, wszystko w porządku. tak, Wrócił do lekówka. Warszawy, poszedł do kardiologa, a kardiolog mówi, pan co, no pan organizm widocznie już nie potrzebuje takiej Tak, dawki leku. tak, Czyli wpływa to też właśnie na to, że można bardziej efektywnie wykorzystać nawet te leki alopatyczne. Nie? tak. No Dobrze, to ja się Andrzeju, trzymam będziemy czasu. kończyć, bo zostaje dosłownie 10 sekund. Kochani, będziemy kontynuować nasze rozmowy. Jak widzicie, pan Andrzej Fiedoruk to jest ogromna wiedza. Andrzeju, bardzo ci dziękuję. Oglądającym, wysłuchującym również dziękuję. Trzymajcie się, wszystkiego Okej, najlepszego. dobrze, Papatki. Do kłaniam się. następnego spotkania. Do zobaczenia, kłaniam się.